The Best of, Greatest Hits, wybór najciekawszych fragmentów, różnie to można nazwać, ale chodzi o to samo. Nie, chwileczkę. Najpierw sobie coś wyjaśnijmy. Otóż, ja mam już serdecznie dosyć tych ciągłych żartów z pana prezydenta. No nie wiem, co mam powiedzieć. Tak nie może być. To jest głowa państwa, proszę państwa. Dosyć tego. Ostatnio znowu były żarty, że pan prezydent pomylił insurekcję z rezurekcją. No bardzo śmieszne. Ha. Wielkie Michalo. Kto nigdy nie pomylił rezurekcji z insurekcją, niech pierwszy rzuci nasieniem. Jest czwartek, 36 kwietnia, imieniny Briana i Jessiki. Witam was, kochani internauci, w tym pięknym dniu. Trzecim po najpiękniejszym dniu w roku. Trzecim dniu po wielkim święcie. Rocznicy najważniejszego w historii naszej umęczonej ojczyzny zdarzenia. Przed wieloma laty, 3 maja, pojawił się wreszcie promyk nadziei na pozytywną zmianę w losach Polski. 76 lat temu, 3 maja, urodził się bowiem Tadeusz Rydzyk. Ze swojej strony chciałbym złożyć mu najserdeczniejsze życzenia. Tradycyjnie zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Reformy wymiaru sprawiedliwości, który przeniósł się z gruntu krajowego na grunt międzynarodowy, tak naprawdę osłabia pozycję opozycji. Osłabia pozycję opozycji, to może brzmieć śmiesznie, natomiast patrząc na słupki poparcia, Nowoczesna traci, Platforma Obywatelska bardzo traci, PiS zyskuje. Mimo wszystko Platforma czy Nowoczesna dzisiaj nie zmieniają retoryki, cały czas idą w zaparte, że należy na forum Unii Europejskiej rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości w Polsce, o tym, że rzekomo jest łamana konstytucja, łamana praworządność. Dzisiaj rozmawiałem tutaj w Sejmie z Pawłem Rabiejem z Nowoczesnej i pytałem, czy jednak te sprawy nie powinny być dyskutowane w Polsce, w parlamencie, a nie przenoszone właśnie na grunt Brukseli czy też Komisji Europejskiej. Narracja Nowoczesnej pozostaje taka sama. Podważane są w Polsce wartości europejskie. Panie senatorze, dokończymy jeszcze tę rozmowę, przenosimy się do Brukseli, rozpoczyna się konferencja prasowa Fransa Timmermansa. Polski rząd w środę wprowadził w życie decyzję Trybunału Konstytucyjnego zakazującą terminacji ciąży z wadami letalnymi, gdy konserwatywna polityka zapuszcza korzenie w jednym z najbardziej katolickich krajów Europy, tak brzmi agencja Reutera. Portal Bloomberg napisał, że wstrzymanie wykonania wyroku przez ponad 3 miesiące było bezprecedensowym posunięciem bez uzasadnienia prawnego. BBC. Orzeczenie wywołało oburzenie zwolenników prawa do aborcji, ale konserwatywny rząd polski, który ma silne powiązania z potężnym kościołem katolickim w kraju, popiera to orzeczenie. Czytając to wszystko, mam propozycję dla rządu Zjednoczonej Prawicy. Otóż przyjmować polecenia od Jarosława Kaczyńskiego jako przewodniczący czy przewodnicząca Trybunału może przecież każdy. Uważam więc, że Julia Przyłębska marnuje się w tej roli i powinna zostać raczej ministrem spraw zagranicznych. Nie co dzień przecież zdarza się tak ogromny talent do kreowania wizerunku Polski za granicą. Jak wynika z ostatniego badania think tanku Warsaw Enterprise Institute opublikowanego w dzienniku Gazecie Prawnej w kategorii Bogactwo narodowe daleko nam, nawet do niektórych krajów regionu. Polska pod względem zamożności plasuje się na 19. miejscu w Europie. Zamożniejsi od nas są Czesi, Litwini, Estończycy czy Słowacy. Tuż za nami placują się Węgrzy, a stawkę zamykają Rumuni i Bułgarzy. Są jednak też dobre informacje. Z badania wynika, że w ciągu 5 lat nasz kraj podskoczył w europejskiej stawce o 3 miejsca. Niewątpliwie jest to ogromny sukces rządu Mateusza Morawieckiego i jego geniuszu ekonomicznego. Prawda? Nie byłoby jednak tej perły w koronie Rzeczpospolitej, gdyby nie wybitny strateg, nasz lokalny Napoleon, prezes Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że nie nadrobimy w 5 lat wszystkich zaniedbań Platformy i jej poprzedników. Wszystko wymaga czasu, ale dzięki sile Zjednoczonej Prawicy. Przepraszam, to była czerstwa, wiem, sucharowata próba sparodiowania wiadomości dziennika telewizyjnego.
Nasza ukochana głowa państwa, król wszech stoków i kawaler złotego skipasa jednak spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem, wbrew zapowiedziom hejterów, którzy nie bez satysfakcji kpili, że Biden Dudę zignoruje. W tym miejscu posypuję głowę popiołem, bo i mnie niestety kilka dni temu zdarzyło się zwątpić w zdolności interpersonalne naszego prezydenta, także bardzo przepraszam, panie prezydencie, i mogę tylko powiedzieć, ależ miło się zaskoczyłem. Przestań pajacować, Orłoś. Andrzej Duda odbył istotną rozmowę z najpotężniejszym politykiem świata. Jak poinformował Krzysztof Szczerski, dotyczyła ona współpracy polsko-amerykańskiej w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego naszego regionu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trwała 3-4 godziny. Minuty, także pewnie nie za wiele udało się ustalić, ale fotkę sobie Duda z Bidenem strzelił, więc o co chodzi? O co chodzi? Andrzeju, nie denerwuj się. Podczas zeznań ojciec dyrektor położył kres bezczelnej propagandzie, że jest bogaty, czy coś w tym rodzaju. Zarówno Tadeusz Rydzyk, jak i ojciec król podkreślili, że utrzymuje ich zakon redemptorystów. Na pytanie sądu o wynagrodzenie w Lux Veritatis ojciec Rydzyk odpowiedział tak: nie dostaje nic. Ja wierzę w życie wieczne i na tym mi zależy. Nie chcę nic mówić, ale patrząc po dokonaniach Rydzyka, to co prawda najpewniej będzie miał życie wieczne, ale obawiam się, że nie w tym miejscu, w jakim tego oczekuję. Jest jednak szansa, że nie doczekamy tego, bo konsekwencje dopiero po nowym roku, a w tym czasie mogą nas wykończyć ceny paliwa. Daniel Obajtek z dezynwolturą godną Jacka Sasina chodzi i rozpierdala kasę na propagandowe przedsięwzięcia PiS-u, a tymczasem na stacjach coraz drożej. Jedyna szansa, że PSL rozkręci kampanię pod hasłem 1000 konferencji prasowych przed stacjami Orlenu na 1000 któreś tam lecie państwa polskiego. Okazuje się, że jak Władysław Kosiniak-Kamysz zrobi konferencję przed Orlenem, to na tej stacji po kilku minutach w jakiś magiczny sposób ceny paliwa spadają o 15 groszy. Tak było w minioną niedzielę. Cud? Nie. Jak twierdzi płocki koncern paliwowy, na stacji doszło do awarii. Orlen pewnie też uważa, że u Polaków doszło do awarii mózgu i w to uwierzy. Co do artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej mówiącego o naruszeniu wartości Unii, w tym praworządności, o który Polska od dłuższego czasu toczy spór z Komisją Europejską, premier stwierdził, że jest to brzęcząca osa, której trzeba pozwolić wylecieć z pokoju. I ja to rozumiem, przynajmniej premier Mateusz Morawiecki, jak i jego rząd już się nie kryją. Ta praworządność nas już wszystkich tak tym brzęczeniem że nic, tylko wywalić ją za okno i porządnie to okno zamknąć. To jest prawda. Dzielny rząd z PiS-em na czele walczy nie tylko z praworządnością, ale także z nepotyzmem. Niedawno Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę w sprawie nepotyzmu, która przewiduje, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów partii nie mogą zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek, ani nie mogą być w nich zatrudniani. Wyjątki od tej reguły ma rozstrzygać wyłącznie Jacek Sasin. O nie! Jesteśmy zgubieni. Wiemy więc już na starcie, że coś może nie wypalić, ale nie przesądzajmy sprawy. Tak czy siak, pan Jacek całkiem sobie dobrze radzi z tym robieniem wyjątków. Kilka dni temu media obiegła informacja, że wicepremier postanowił w drodze wyjątku pozwolić na pracę w Radzie Nadzorczej Portu Lotniczego w Lublinie swojej szwagierce. I był zdziwiony pytaniami dziennikarzy, bo przecież szwagierka to nie rodzina. A jak nie rodzina, to wiadomo, że o nepotyzmie nie może być mowy. Jak głębiej pogrzebać, to można zobaczyć, że Jacek Sasin takich wyjątków od reguły ma więcej. 3 dni po przyjęciu uchwały w sprawie nepotyzmu starosta siedlecki Karol Tchórzewski i jego syn zostali członkami Rady Nadzorczej Exalo Drilling S.A., czyli spółki córki państwowego molocha PGNiG. Może minister Sasin interpretuje uchwałę tak, że jak ktoś nie jest jego, Jacka Sasina, rodziną, to nepotyzmu brak. Jeśli tak jest, to starosta wraz z synem mogą spać spokojnie. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy specjalne wydanie Wiadomości. Danuta Cholecka, zapraszam. Opublikowane uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jak można było się spodziewać, wywołało kolejne protesty.
W czwartek wieczorem demonstracje odbyły się w Warszawie i innych polskich miastach. W stolicy uczestniczki i uczestnicy protestów spotkali się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Doszło tam do nieodpowiedzialnych czynów uderzających w majestat państwa, w dobro polskiego narodu, w godność instytucji państwowych. Oto przykłady. Dwaj mężczyźni przeskoczyli ogrodzenie otaczające budynek Trybunału, a następnie odpalili racę i rozwiesili na drzwiach budynku plakaty strajku kobiet. Na szczęście policja szybko zatrzymała lewackich wichrzycieli i wywiozła w nieznanym kierunku, dzięki czemu nie doszło do szkodliwych tzw. solidarnościowych zgromadzeń pod komisariatami policji na terenie Warszawy. Trudno nie zgodzić się z opiniami wielu komentatorów, że ten atak na Trybunał Konstytucyjny do złudzenia przypomina niedawny atak amerykańskich patriotów na amerykański Kapitol. Co ciekawe, środowiska lewackie w Polsce, które krytykowały incydent na Kapitolu w sprawie ataku na polski Trybunał Konstytucyjny, milczą. Kolejny przykład nieodpowiedzialnych działań. Część demonstrantów, którzy zebrali się przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie, przyniosła ze sobą pluszowe zabawki. Ułożyli je pomazane czerwoną farbą pod bramą Trybunału. Niektóre wrzucano przez płot. Z powodu zagrożenia zbyt dużą ilością pluszu na trawniku, policja zamknęła demonstrujących w kotle i zaczęła wyciągać z tłumu tańczących w tym czasie zorbę demonstrantów. Szarpanie ze strony policji było, jak to niedawno niezwykle trafnie ujął prezydent Andrzej Duda, bardzo profesjonalne i rzetelne. U nas nie ma przypadków, że ktoś zginął. Niestety, mimo tego profesjonalizmu działań, zarówno Trybunału, jak i policji, wątpliwości co do samego wniosku, wyroku i orzeczenia ma wywodząca się z Platformy Obywatelskiej Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, reprezentująca Porozumienie Jarosława Gowina. Przyznała, że żałuje podpisania się na wniosku do Trybunału oraz stwierdziła stanowczo, że jest za kompromisem z 1993 roku. Kiedy się podpisywałam pod tym wnioskiem, nie przewidziałam konsekwencji, nie przemyślałam tego, nie sądziłam, że może to wywołać takie emocje, tłumaczy pani jeszcze minister. Na szczęście pozostałe posłanki koalicji rządzącej, podpisane pod wnioskiem, milczą. Redakcja Wiadomości wyraża ubolewanie w związku z oświadczeniem Iwony Michałek i jednocześnie potwierdza swoje przywiązanie do chrześcijańskich wartości, będących esencją polskiej tradycji i kultury. Natomiast dodatkowo, już tak od siebie dodam, że ja, Danuta Cholecka, mówiąc całkiem prywatnie, podpisuję się pod oświadczeniem pani minister Iwony Michałek. Myślę podobnie i niniejszym oświadczam, że właśnie tu i teraz rezygnuję z pracy w propagandowych wiadomościach TV PiS. Gdzie jest moja torebka? Kurwa, gdzie jest moja torebka? O, tu jest. Do widzenia państwu. Warto przypomnieć, że obecny kształt Trybunału Konstytucyjnego jest szeroko kwestionowany przez wiele autorytetów prawnych i konstytucjonalistów. Przypomnieli to w swoim oświadczeniu także przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W świetle prawa decyzja podjęta przez Trybunał w tak ukształtowanym składzie nie jest w istocie orzeczeniem. Tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bezprecedensowy atak na prawa kobiet, prawa rodziny i wolność jednostki od nieludzkiego i poniżającego traktowania, dodali przedstawiciele fundacji. Z wnioskami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zgadza się również komisarz praw człowieka Rady Europy Dunia Mijatowicz, która oceniła, że usunięcie podstaw niemal wszystkich legalnych aborcji w Polsce to praktycznie ich zakaz i naruszenie praw człowieka. Decyzja Trybunału wywołała głęboki sprzeciw obywateli i pomimo trwającej epidemii zapoczątkowała wielotysięczne protesty w ponad 60 miastach w Polsce, m.in. w Łodzi, Zielonej Górze, Szczecinie, Częstochowie, Toruniu, Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz w Poznaniu. Prezes Orlenu jest jednym z największych beneficjentów dobrej zmiany. Dla niego była naprawdę dobra.
bo z wójta Pcimia na prezesa największego polskiego koncernu paliwowego to jest dość spory przeskok. Daniel Obajtek jednak już jako wójt dał się poznać jako lokalny Rockefeller. Jak ujawnili dziennikarze Gazety Wyborczej, w czasie gdy był wójtem Pcimia, jego matka Halina Obajtek zrezygnowała z pracy fizycznej za 1500 zł i kupiła za gotówkę warte 260 000 złotych udziały w firmie znajomych syna ERG Bieruń Folie. Tak, dobrze usłyszeliście, za gotówkę kupiła te udziały warte 260 000. Mało tego, w 2017 roku Halina Obajtek podwoiła swoje udziały w tej firmie, dopłacając gotówką 400 000. Tak, 400 000 złotych gotówką. Wszystko to oczywiście z pensji krawcowej, czyli Obajtek musiał być po prostu wspaniałym, genialnym wręcz włodarzem miasta, skoro krawcowe zarabiały tam takie pieniądze.